Nazywam się Maciej Białek i jestem współzałożycielem firmy Lumo. Założyłem ją razem ze swoim przyjacielem Rafałem. Jest to studio graficzne, które specjalizuje się w grafice trójwymiarowej. Robimy projekty głównie dla animacji i na potrzeby gier. Samą firmę założyłem we wrześniu, zarejestrowałem działalność, ale może warto wspomnieć, że sama idea nad tą naszą firmą i samo tworzenie marki już trwało, myślę, że z 1,5 roku. I już myślę, że 2 lata temu nawet już zaczęliśmy zbierać koncepcję, jak to ma wyglądać, jak będzie wyglądać logo, jak będzie wyglądała nasza identyfikacja i co chcemy robić. Oboje jesteśmy absolwentami Politechniki z Wydziału Informatyki, gdzie uczyliśmy się grafiki komputerowej, to była taka specjalność. I w związku z tym zaczęliśmy też robić takie projekty i to się przerodziło bezpośrednio w własną działalność. Teraz przede wszystkim robimy projekty, część rzeczy robimy do branży gier komputerowej, a część do animacji. W tym momencie szukamy pewnych rozwiązań, rozglądamy się nad różnymi pomysłami, które ogólnie rzecz biorąc jest to branża kreatywna i w tym momencie dużo rzeczy powstaje i trzeba trzymać rękę na pulsie, takie jak virtual reality i inne różne technologie. Więc obecnie zajmujemy się eksploracją tych horyzontów, rozmawiamy z różnymi firmami i pytamy, co jest potrzebne, co chcielibyście i staramy się to wdrożyć. Robiliśmy projekt animacji wielkoformatowej, tak zwany mapping 3D na potrzeby Light Move Festival w Łodzi. I jak najbardziej chcielibyśmy też rozwijać się w tym kierunku, czyli animacja trójwymiarowa. I to jest właśnie najfajniejsze w prowadzeniu własnej firmy, że można wybierać, który projekt chce się zrobić, a który nie. I kosztem jednego można zafundować inny, żeby go zrobić tylko dla własnej satysfakcji. I dlatego też wybrałem taki kierunek rozwoju osobistego. No, nieskromnie powiem, że wewnętrzna ambicja. Więc to wszystko przyszło ze środka. Chyba najbardziej chodzi o to, że popracowałem wcześniej na etacie rok i szybko się nudziłem takimi samymi projektami i kiedy pracowałem na etacie, to czułem, że nie mam takiego wpływu na finalny produkt, jaki chciałbym mieć i cały czas miałem jakieś pomysły, coś można dodać, a ludzie w tej firmie cały czas mnie blokowali. Uspokój się, spokojnie, rób co masz robić. Tak? A ja mówiłem, nie, możemy to zrobić inaczej. I chciałem te rozwiązania implementować i no, nie miałem takiej okazji. I uznałem, że fajnie byłoby, jakbym to ja mógł wpływać na to, jak będzie finalnie projekt wyglądał, jaki będzie miał charakter i co ja chcę z tym projektem osiągnąć. To było dla mnie najważniejsze. No i stworzenie własnej marki to uważam, że to jest zostawienie czegoś po sobie. Jest jakiś ślad w historii, że nawet jeżeli to nie wypali, to okej, podjąłem wyzwanie i to jest moje i nikt mi tego nie zabierze. Więc dlatego zdecydowałem się podjąć działalność. Ten mój przyjaciel Rafał, z którym założyłem biznes, no, razem studiowaliśmy i zaprzyjaźniliśmy się i razem robiliśmy wtedy projekty, więc zobaczyliśmy, że świetnie nam idzie współpraca, stary, powinniśmy to robić na co dzień. I kiedy myśleliśmy o prowadzeniu biznesu, jeszcze wtedy nie mieliśmy za dużo pojęcia na ten temat, to wszystkie myśli związane z biznesem, czyli czy podejmiemy ryzyko, czy nie, wszystkie wahania i wszystkie to, co nas przerażało, to mogliśmy ze sobą wtedy rozmawiać. I no nie kotłowało się to w jednej głowie, tylko było to gdzieś w powietrzu, cały czas o tym rozmawialiśmy. I uważam, że to było bardzo ważne w tym początkowym etapie, bo złe pomysły odrzuciliśmy, dobre zaakceptowaliśmy dzięki temu, że rozmawialiśmy ze sobą. Więc tu jak najbardziej Rafał był jedną z ważniejszych postaci, no jest najważniejszą postacią tego biznesu, wiadomo. A jeżeli chodzi o samo prowadzenie działalności, bardzo ważne i no muszę docenić rolę rodziny, która no można się na nich oprzeć, kiedy
kiedy coś się dzieje nie tak i warto mieć taką świadomość, rozpoczynając działalność, że jeżeli coś się nie uda, a statystyki mówią, że często się nie udaje, to żeby mieć jakiś spadochron w postaci rodziny. Więc tutaj jak najbardziej trzeba i liczę na rodzinę. Z takim hasłem na temat motywacji i uporem spotkałem się na jednym szkoleniu, na którym byłem, gdzie cały czas powtarzano, że upór jest najważniejszy. I no, faktycznie tak jest, ponieważ na początku jak się, no jeszcze jestem dość młody w tym wszystkim, ale na tyle ile mogę powiedzieć, na początku non-stop natrafia się na jakieś problemy i wtedy człowiek ma ochotę zrezygnować. Niemniej jednak i dzięki temu uporowi można iść dalej i trzeba próbować do takiego etapu, żeby się nie poddawać i dopiero mieć wtedy wiedzę, żeby wiedzieć, kiedy się poddać. Tak uważam, że mi powtarzano na tych szkoleniach, że dopiero drugi, trzeci biznes i odniesie sukces, ten pierwszy to jest taki test i coś w tym jest. Na początku to jest testowanie rozwiązań. Więc zdecydowanie upór i motywacja powinna być od początku do końca. Dla mnie motywacją jest robienie czegoś większego, tworzenie własnej marki i robienie własnych ciekawych projektów. A dla niektórych być może podejmują biznes, wiadomo, żeby zarabiać pieniądze, więc różne są motywacje. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma taką motywację jak ja, czyli że nie tyle, żeby generować zyski, tylko żeby mieć jakiś impact na środowisko wokół mnie i żeby zapisać się w historii, to prędzej czy później będzie się cały czas odbijać ten temat własnej działalności. No jest takie hasło, że jak się lubi, co się robi, to wtedy nie spędza się w pracy ani jednego dnia i na pewno tak jest. I z ręką na sercu powiem, że teraz, kiedy pracuję na swoim, to nie traktuję tego jako pracy, tylko jako po prostu swoją aktywność. Chyba mógłbym wymienić parę osób, które mi w życiu pomogły i w tym życiu biznesowym i które chciałbym zaczerpnąć od nich pewne cechy. Na przykład mógłbym wymienić Rafała Schreibera, to jest doktor, który prowadzi zajęcia na Politechnice i na Akademii Sztuk Pięknych. I ja też chciałbym być taki jak on za 15 lat. To jest człowiek pełny energii, pełny entuzjazmu i ma rodzinę i jednocześnie strasznie się angażuje we wszystko dookoła i ma mnóstwo fajnych pomysłów, więc chciałbym w takim kierunku również się rozwijać, żeby nie być taki, nie wiem, niezadowolony z życia, tylko właśnie tryskać tymi pomysłami. Jeżeli chodzi o biznes, to również zapamiętałem Leszka Lisowskiego. To jest właściciel firmy Wastelands Interactive, gdzie miałem okazję z nim pracować nad grami komputerowymi. I zapamiętałem to, jak powiedział mi, że on prowadzi firmę tak, żeby on sam chciał w niej pracować, gdy był pracownikiem. I tworzył taką atmosferę pełnej szczerości i nigdy nie było żadnych niedomówień. I to mi się bardzo podobało, że nieważne co jest na papierze, nieważne to zawsze można było zadzwonić i się dogadać. I to tak chciałbym też prowadzić firmę, żeby nigdy nie było żadnych niedomówień w powietrzu. Najbardziej podglądam konkurencję, to chyba jest pierwszy etap w momencie, kiedy się zakłada działalność, patrzy się na konkurencję, jak ona funkcjonuje i co robi. Na początku, jak się wchodzi na biznes, to jest trochę skok na głęboką wodę. Nie wie się, czy to naprawdę wypali. I można spojrzeć na konkurencję, czy takie pomysły zdają egzamin i w jakim kierunku to się rozwija. I chyba patrzyłem, czy firmy upadają, czy te biznesy czy można na nich zarobić. Chyba sprawdzałem takie przede wszystkim rzeczy. Miałem okazję z ludźmi z branży rozmawiać przy wielu okazjach, pracować z nimi przy niektórych projektach, więc znam firmy, dużo firm od tej strony, od kuchni. I można dojść do paru wniosków. Na pewno to, żeby zarabiać, trzeba inwestować, trzeba patrzeć dalej, nie tylko lokalnie, ale też globalnie. Jeżeli mogę zakwalifikować siebie do tej branży kreatywnej, gdzie robimy grafikę komputerową, czyli coś plastycznego, coś artystycznego,
to jedni mogą mieć podejście, podchodzić do tego tak fabrycznie, że robić projekt za projektem i nie zwracać uwagi na to, jak to wygląda. Ważne, żeby przepchnąć dalej to, co się robi. A niektórzy patrzą, żeby robić projekty, które miałyby faktyczną wartość estetyczną i żeby to było coś więcej, żeby wkładać tam serce. Ja skończyłem inżyniera na Politechnice, to była specjalność grafiki komputerowej i tak samo Rafał. Jakby tego było mało, brakowało mi tej strony artystycznej, więc jeszcze poszedłem na podyplomowe studia na Akademii Sztuk Pięknych z komiksu i ilustracji. I to zdecydowanie ma impact na to, co robię teraz. Tak? Już wtedy na studiach te projekty, które robiliśmy, a nasze studia polegały głównie na robieniu projektów, to te projekty, które robiliśmy, moja praca inżynierska jest ściśle związana z tą działalnością. Tak? Nawet na mojej stronie firmy widnieją prace, które robiliśmy już na studiach. Na pewno studia nie nauczą tego, jak prowadzić działalność. Raczej niewiele można na ten temat uzyskać. I jeżeli chce się rozwijać, to na pewno trzeba robić dużo odrabiać pracy domowej po zajęciach i doszkalać się i patrzeć znacznie więcej niż to, co jest na zajęciach. Niemniej jak kiedy interesowałem się rozpoczęciem działalności, miałem okazję uczestniczyć w wielu szkoleniach i to faktycznie niektóre szkolenia trochę pomagały, niektóre mniej, niektóre bardziej. Przy czym uważam, że nie ma szkoleń, które przygotują człowieka do prowadzenia biznesu, bo po pierwsze biznesy są różne i jest różny czas, różne środowisko, różni są ludzie i to jest tyle zmiennych czynników, że z dnia na dzień biznes może się przestać opłacać. Więc nikt nie odpowie, nikt nie da recepty, czy to się uda, czy nie. Można zrobić biznesplan, trochę się przygotować. A jeżeli to jest pierwsza firma, to trzeba po prostu spróbować i możliwie dobrze się przygotować. Wiadomo, można zrobić biznesplan. Wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, jaką można zrobić, to odbijać cały czas pomysły od ludzi i rozmawiać z nimi i dostawać feedback. Na każdym etapie od pomysłu, poprzez jakieś wdrażania, poprzez stworzenie identyfikacji i non-stop rozmawiać ze swoim środowiskiem i co najważniejsze z potencjalnymi klientami, żeby z nimi gadać i się po prostu pytać, czy chcieliby taki produkt, czy co o tym myślicie i uzyskiwać feedback tam, gdzie się da. To, co na pewno pomoże, już na etapie planowania, że może chciałbym działalność. To już wtedy można pytać i tak w ten sposób szukać rozwiązania. Wydaje mi się, że to w pewien sposób naturalnie wyewoluowało z naszych zainteresowań. Tak jak mówiłem, ta grafika komputerowa. I coraz bardziej nas to wciągało i tak naturalnie z tego wyszło. Na początku te pomysły były takie ogólne, takie, że no dobra, chcielibyśmy coś zrobić, ale jeszcze nie wiedzieliśmy konkretnie co. I z czasem pojawiały się odważniejsze pomysły i bardziej precyzyjnie zorientowane. Na początku to była grafika komputerowa, później była trójwymiarowa grafika komputerowa, później była animacja, później były jakieś gry i to się coraz bardziej tak kapsułkowało, aż w końcu uznaliśmy, że na tyle pomysł jest całością, że można spróbować. Ja jestem dość spontaniczną osobą, więc raczej nie prowadzę jakichś to-do list i jak tylko coś zrealizuję, to dla mnie to już jest przeszłość i patrzę do przodu, więc nie czekuję tych pointów, które sobie powiedziałem, że zrobię. Ale gdybym miał spojrzeć na biznesplan, który stworzyłem ubiegłego roku, to były tam cele krótkoterminowe, to większość z nich zrealizowałem. Ja wtedy te krótkoterminowe to było założenie działalności gospodarczej, dostanie dofinansowania, zrobienie animacji na Lightmove'a, rozpoczęcie marketingu i pracy nad marką i się okazuje, że to wszystko się udało, więc trzeba postawić sobie jakiś cel, rozbić go na mniejsze zadania i po kolei je realizować. O dziwo, rozpoczęcie działalności formalnie to nie jest żaden problem obecnie, więc tu nie było kompletnie żadnego problemu. Trochę wyzwaniem było dofinansowanie, które dostałem z Urzędu Pracy, ale też również ubiegałem się o dofinansowanie z konkursu Młodzi w Łodzi
pomysł na biznes. No i tam nie udało mi się wygrać, dostałem tylko wyróżnienie. A jeżeli chodzi o Urząd Pracy, to było o tyle wyzwanie, że no, wymagało to ode mnie dużych zmian osobistych i w ogóle, ponieważ oni mieli duże wymagania, to trzeba było dużo załatwić papierów. Wydaje mi się, że jeżeli mógłbym powiedzieć, że to jest jakaś przeszkoda, to jest to, z czym się spotykam, to, że moi potencjalni klienci i kontrahenci nie są tacy otwarci na nowe rozwiązania, jak bym chciał, tak? I trzeba szukać, dobrze trzeba szukać, przynajmniej w tym środowisku, w którym ja się poruszam, żeby znaleźć człowieka, który będzie się interesował nowymi mediami, tak? Nowymi technologiami i tą grafiką trójwymiarową. Zauważam, że niektórzy ludzie lubią ten moment wymyślania i kreacji i tryskają tymi pomysłami, a niektórzy wolą, dobra, dajcie mi powiedzcie, co mam zrobić, to ja to zrobię. Więc trzeba umieć wykorzystać te najlepsze cechy z tych ludzi w tych kolejnych etapach. No i nie, jak najbardziej z ludźmi, bardzo lubię pracować z ludźmi, ja sam jestem ekstrawertykiem, a siedzenie z ludźmi obok motywuje mnie, żeby coś pracować. I w ogóle rozmowa z innymi ludźmi, uważam, że jeżeli pracujemy osobno, to prędzej czy później wyjdą jakieś nieporozumienia, a jeżeli jesteśmy obok i cały czas gadamy, to można co chwila modyfikować jakąś ideę i poprawiać parę rzeczy. No, komunikacja jest bardzo ważna, to zdecydowanie. I chyba ważne jest to, żeby, jeżeli pracuje się razem, to żeby skupiać się na wartości merytorycznej, na tym, co się rozmawia, a nie skupiać się na jakichś osobistych, nie rozwlekać tych osobistych rzeczy, no, i skupiać się tylko na tych merytorycznych. Tak. Dawanie tego feedbacku pomiędzy sobą, to jest najważniejsze. Przede wszystkim umiejętność, podzielność uwagi, czyli umiejętność skupienia się na kilku zadaniach na raz, to jest bardzo ważne, bo prowadząc firmę, oprócz powiedzmy koncentracji na produkcie, na tym coś na usłudze, którą się wykonuje, trzeba jeszcze robić dużo innych rzeczy związanych również z umiejętności miękkich. Nie wiem, trzeba umieć zdawać sobie sprawę trochę z księgowości, trochę z ekonomii, z komunikacji, negocjacji i wiele innych rzeczy. Trochę z prawa, co zależy też od branży, więc trzeba dużo rzeczy na nas jakby załatwiać i nie tylko na swój produkt, więc no i co jeszcze? No, upór to jest kolejna rzecz. Umiejętność pracy zespołowej, odporność na stres. Odporność na stres jest bardzo ważna. I umiejętność słuchania innych osób, z tymi, z którymi się współpracuje. To też jest ważne. Współpraca jest bardzo ważna i tak jak wspomniałem, ta umiejętność słuchania, bo nie można. Lider uważam, że to jest taka postać, która nie tyle co rozkazuje, tyle co uczestniczy w tym projekcie, tak samo jak inne osoby, tylko nie wiem, może jest bardziej z przodu po prostu i wpływa trochę na koordynację tego zespołu, ale nie można być jednoosobową armią i robiąc chcąc stworzyć coś większego, trzeba współpracować z dużą ilością osób i umieć im zaufać, że ty to zrobisz dobrze, zrób to i ja nie muszę ciebie pilnować. Więc ta współpraca też, lider też powinien patrzeć na to, ufać innym osobom. Dużo tych cech, które chciałbym rozwinąć, to już nad nimi stale pracuję. Takie jak umiejętność rozmowy z innym człowiekiem, negocjacje nad jakimś rozwiązaniem. Na pewno chciałbym w tym momencie nauczyć się jeszcze większej odporności na stres, bo zauważyłem, że kiedy jest dużo tego stresu, to zaczyna wpływać na podejmowane decyzje, a to nie jest dobre, więc chyba chciałbym umieć się tak bardziej wyciszyć, nawet jeżeli jest coś stresującego. Chociaż tak wydaje mi się, że ta umiejętność odporności na stres już tak mi się podniosła od momentu podjęcia działalności, ale myślę, że można to nadal poprawić.
Nadal chciałbym rozwijać się, jeżeli chodzi o grafikę komputerową. Nie chciałbym zaniedbać tego w ten sposób, że zajmę się prowadzeniem działalności, a przestanę się rozwijać w tej grafice. Więc no, jak najbardziej chciałbym robić te projekty, w nich uczestniczyć również merytorycznie. No to osoba powinna być trochę uparta. Wydaje mi się, że powinna być odważna w jakimś tam znaczeniu. Skłonna ponieść ryzyko. Może lepiej byłoby odpowiedzieć na to pytanie, gdybyśmy spojrzeli na osoby, które pracują na etacie i co je motywuje, że pracują na etacie. To no, na pewno stabilność i to, że mogą zaplanować coś do przodu, a jak się rozpocznie własną działalność, to nagle żyjemy z tygodnia na tydzień i to cały miesiąc nagle staje się taki płynny. Więc osoba, która chciałaby podjąć taką działalność, musiałaby być gotowa no, nie wiem, położyć na szali swój tryb życia i zdawać sobie z tego sprawę, że założenie własnej działalności może trochę zaburzyć te wszystkie plany, które były u was. Może to się z miesiąca na miesiąc może coś się zmienić. Że kiedy pracujemy nad jakimś prototypem, który chcemy zaoferować potencjalnym klientom, albo kiedy inwestujemy czas tworząc koncepcję albo ofertę, kiedy składamy specjalne PDF-y i wysyłamy te katalogi klientom i próbujemy nowych rzeczy, to jest inwestycja. Ostatnio robiliśmy przez 2 tygodnie pewien prototyp pewnej aplikacji i zainwestowaliśmy 2 tygodnie i nie wiemy, czy coś z tego wypali. Jak najbardziej mam nadzieję, ale ciężko to przewidzieć, więc zaryzykowaliśmy tutaj swoim czasem, a skoro czasem, to pieniędzmi. Więc myślę, że w granicach rozsądku można zaryzykować. Na pewno nie pakowałbym się w jakieś długomiesięczne inwestycje bez pokrycia. No chyba nikt prowadzący firmę nie jest taki, żeby sobie na to pozwolił. Ale trochę trzeba ryzykować. I są ludzie, którzy jak pojawia się jakieś nowe wyzwanie, to odpowiadają: słuchaj, my tego nigdy nie robiliśmy, ja się nie zadeklaruję, że to zrobię, bo nie wiem, czy to zrobię, a chyba trzeba mieć trochę charakter, trudno, będzie co będzie, nauczę się. Jak się nie wypali, no to ja będę bogatszy o doświadczenia. No. Jak są 2 osoby, które prowadzą firmę, to jest 50/50, więc jeżeli mamy jakąś inną koncepcję, to musimy dojść do porozumienia. Gdyby nas była 3, to wtedy zawsze można byłoby kogoś przegłosować. Przy czym ja osobiście na razie jeszcze nie mieliśmy taką sytuację, żebyśmy mieli taki zgrzyt, albo nie wiem, takie nieporozumienie, że nie moglibyśmy z niego wyjść. Za to dzięki temu, że w ogóle mamy raczej wspólną wizję na większość rzeczy, więc zawsze podejmujemy raczej taką samą decyzję i tu nie ma nigdy problemu. Ale jeżeli już różni nam się trochę pomysł na coś i chcielibyśmy coś zrobić inaczej, no to rozmawiamy ze sobą i używamy logicznych argumentów i negocjujemy. Znaczy, może nie negocjujemy, to złe słowo, ale szukamy rozwiązania, które zadowoli nas obojga. I to jest fajne, bo gdybym był sam, albo Rafał gdyby był sam, to mógłbym podjąć decyzję na przykład szybciej niż chciałem i już miałem taką sytuację, że później byłem szczęśliwy, że akurat była ta druga osoba i mnie powstrzymała. I więc to ma swoje plusy, że są 2 osoby i można skonfrontować z kimś kierunek rozwoju firmy. To zależy o jaką decyzję chodzi. No, jeżeli jakaś taka mała, mamy do siebie ogromne zaufanie, więc jeżeli to jest jakaś taka mniejsza kwestia, to zostawiamy ją na pogadankę przy okazji, że tak to powiem. I jeżeli ktoś jest, to zakładamy, że druga osoba to zrobi bardzo dobrze, więc często jest tak, że podejmujemy te mniejsze samodzielnie decyzje, albo czekamy z tym, kiedy będzie możliwość, żeby o tym pogadać. A jeżeli są jakieś większe decyzje, no to siadamy i rozmawiamy, o co chodzi i szukamy jakiegoś najlepszego rozwiązania. Nie mam żadnego systemu i jeżeli coś trzeba wyjaśnić, to wyjaśniam to od razu. No, na tą kreatywność można spojrzeć z różnych aspektów. Ponieważ robię tą grafikę i te animacje, to
No, kreatywność to jest bardzo ważna. Jeżeli chcemy robić produkt, czyli to, jak to wygląda, te nasze animacje i inne media, no, musimy być bardzo kreatywni i stawiać dużo czasu, poświęcać dużo czasu na tą preprodukcję, gdzie wymyślamy razem wspólne rzeczy. Staram się mieć otwartą głowę na wszelkie rozwiązania, jakie mogą pomóc problemowi. Problemy są rozwiązywane jakoś na bieżąco i nie wiem, można, no nie zdaję sobie z tego sprawy, ale być może niektóre problemy są bardziej kreatywnie, niektóre bardziej, nie wiem, pragmatycznie, jeżeli można tak oddzielić. Nazwę to tak, jak wzbudzić kreatywność w sobie, to spędzać więcej czasu z ludźmi i chętnie wchodzić w interakcje z innymi osobami, liczyć na feedback i nie bać się rzucać pomysłów, tak, że rozmawiać na tym, a może to, a może to, a może tamto. I no, to jedna osoba pobudza znacznie drugą. Koncentrujemy się przede wszystkim na tych krótkoterminowych celach. Te długoterminowe cele gdzieś tam oczywiście są i one przypominają nam, w jakim kierunku chcemy iść. No niemniej jednak obecnie to wygląda tak, że trzeba gasić pożar, który jest na co dzień i z dnia na dzień realizujemy to, co mamy tak, do zrobienia. Jeżeli mam jakiś projekt do zrobienia albo jakieś inne zadanie w firmie, to staram się wziąć je i rozbić na mniejsze cele, tak żeby móc zrealizować coś w ciągu jednego dnia. Nie wiem, jakieś zadanie na przykład na godzinę, które można zrobić i ja to sobie tak rozbijam i staram się też podzielić jakoś zadania, w sensie na przykład ja może jestem w niektórych lepszy, w innych Rafał, albo jak współpracujemy jeszcze z innymi ludźmi, to tak staram się podzielić te zadania, żeby czasowo to było dobrze i żeby każdy, kto jest w swojej dziedzinie lepszy, robił to, co obecnie robi. Przede wszystkim, jeżeli ma się dalekosiężne plany i wie, co chce się robić w dalekiej perspektywie, jeżeli ma się tę misję firmy i wie, jak ona powinna wyglądać za jakiś czas, to przypomina obrać konkretny kierunek rozwoju firmy i mimo wszystko robiąc te małe zadania, człowiek ma w głowie jak to powinno wyglądać i firma rozwija się w tym kierunku. Z drugiej strony, jeżeli nie ma tych planów nigdzie zapisanych ani w głowie, zapamiętanych w głowie, ani nigdzie one nie funkcjonują, to ponieważ jest tyle rzeczy do robienia na co dzień i tyle małych zadań, że wydaje mi się, że można zdryfować trochę z tego obranego kierunku rozwoju. Trzeba osiągnąć pewien kompromis, bo jedną sprawą jest, jeżeli rozkładamy zadania i przygotowaliśmy jakiś plan działania, to trzeba powiedzieć człowiekowi, dobra, ty zajmujesz się tym i tym i trzeba mu pozostawić na tyle wolną rękę, żeby on nie czuł się skrępowany, żeby miał swoją wolność, żeby mógł trochę poszaleć, żeby też się poczuł artystą. Z drugiej strony trzeba na tyle mu przekazać to zadanie, żeby wiedział dokładnie, co ma robić, więc trzeba to jakoś wypośrodkować. I chyba najważniejsze jest to, żeby w trakcie procesu, jeżeli ten człowiek już zaczyna coś robić, jeżeli my zaczynamy coś robić, to żeby była stała komunikacja pomiędzy tymi ludźmi, że jeżeli czegoś nie jest się pewnym, to po prostu powiedzieć, słuchaj, jak to robimy, przypomnij mi i żeby za każdym razem rozmawiać z ludźmi i nie siedzieć samemu z klapkami na oczach. Negocjacje to dla mnie proces, kiedy chcemy osiągnąć pozytywne cele dla dwóch stron, które negocjują. No, na pewno to jest ważna umiejętność, umieć negocjować. Dużo można się najeść stresu rozmawiając z klientami, więc trzeba umieć nie dać się zjeść przez tą drugą stronę. Jeżeli o mnie chodzi, to ja chcę prowadzić firmę, mam nadzieję, że tak ją prowadzę, że wszelkie umowy, które podejmuję i te kontrakty, których się podejmuje, to staram się dążyć do tego, żeby ta druga osoba była jak najbardziej zadowolona z tego, co zrobię, bo ja chcę być zadowolony ze swojego produktu. No inaczej firma według mnie nie ma sensu, bo chcę być zadowolony z tego, co oferuję, więc
ja chcę być dla drugiej osoby rozwiązaniem, a nie kosztem i tak to prezentuję klientom. Więc jeżeli klient mówi, że coś jest za drogie albo coś mu się nie podoba, no to okej, to porozmawiajmy o tym, co zrobić, żeby tobie się to opłacało, żeby mnie się opłacało i żeby to fajnie wyglądało, żeby to nie było tandetne. Bo wydaje mi się, że zawsze można jakieś tam rozwiązanie osiągnąć. Trzeba umieć dostrzec najlepsze cechy w osobach, trzeba umieć słuchać, jakie mają oczekiwania, co chcą zrobić. Czasami trzeba być stanowczym. Wydaje mi się, że nie można być, trzeba być trochę odważnym w tym wszystkim i rozmawiając z tymi ludźmi, to nie okazywać jakiegoś zmęczenia, tylko pomagać im tak jak można innym osobom. Chyba najważniejsze jest to, żeby człowiek żeby robił to, co lubi, bo jeżeli jakaś osoba pracuje przy jakimś projekcie tylko po to, żeby nie wiem, zarobić albo nie lubi tego, co robi, to nie ma sensu. Więc jeżeli ktoś sygnalizuje, że mu się to nie podoba, że on nie wierzy w to, co robi, a to nie można mu odpowiedzieć, dobra, to zrób to, bo tak zdecydowaliśmy, tylko trzeba by zmienić albo założenia, albo dać do tego zadania innego człowieka. No i trzeba dużo ze sobą rozmawiać. No i umieć dzielić odpowiednie zadania. No niektóre osoby są takie bardziej skryte, niektóre bardziej narzucają swoją wolę. Wydaje mi się, że trzeba te osoby, które za dużo mają do powiedzenia, że tak powiem, to jest które za dużo robią wokół siebie szumu, to trzeba te osoby trochę przygasić, a te osoby, które są zamknięte, to trzeba w nich więcej wybudzać. I zauważyłem pewną rzecz, że jeżeli ja na przykład za dużo gadam i za dużo chcę, żeby było po mojej myśli i widzę, że jakby siła charakteru jednej osoby przeszkadza drugiej osobie i tamta czuje się zgaszona i nie chce wprowadzać swojego, to jest złe i trzeba umieć to zauważyć bo nie można tak robić, bo ta osoba też ma coś do powiedzenia, a tylko dlatego, że masz silniejszy charakter, to wcale nie znaczy, że masz rację. No więc trzeba umieć to wybalansować. Jeżeli staram się wprowadzić jakąś nową usługę czy produkt i chciałbym, robimy coś nowego, to pierwszą rzeczą to skończyliśmy jakiś prototyp, to wysyłamy go do potencjalnych klientów i pytam ich o feedback. I wyślę się, nie wiem, 100-500 maili i jeżeli dostaje się jakiś feedback, że tak, nie, albo to mi się podoba, to mi się nie podoba, to już podpowiada, co można zmienić albo co należy zmienić. Więc u mnie to wygląda tak, że staram się podpytywać na tyle, ile mogę, żeby nie być natarczywym, albo też, żeby dostać jakiś zdrowy feedback od ludzi, z którymi będę chciał pracować. I na bieżąco to, co oni mówią, uśredniam to jakoś i staram się to wprowadzić do produktu. Trzeba patrzeć na to, co się dzieje i stale mieć kontakt z produktem, nad którym się pracuje. I cały czas patrzeć na to, jak klienci reagują i to, co mówią, i nie ignorować jakichś komentarzy nie tylko od klientów, ale też od środowiska. I stale wprowadzać jakieś poprawki i przyglądać się bacznie, co się dzieje z produktem firmy. I zobaczyłem, jak pozytywnie nastraja mnie to, w jakim miejscu pracuję, że tu jest tak klimatycznie i jednocześnie z jakimi ludźmi. I zobaczyłem, że jest się znacznie bardziej produktywnym, w fajnym pomieszczeniu i mając do czynienia z ludźmi energicznymi i też pełnymi pasji. Każdy ma jakiś tam swój rytm pracy. Niektórzy wolą pracować w innych godzinach, inni ludzie też w innych godzinach. A jeżeli chodzi o balans pomiędzy tą pracą zawodową a życiem prywatnym, wydaje mi się, i tak prowadząc firmę, jest się w pracy 24 na dobę i się cały czas o tym myśli. I to jeżeli lubi się to, co robi, to nie jest zła rzecz. O wielu rzeczach się myśli non-stop, ale na pewno nie można dopuścić do tego, żeby rezygnować z innych rzeczy i trzeba mieć jakieś swoje odskocznie, trzeba mieć swoje prywatne życie i do niego wracać. I co warto wspomnieć, to żeby nie dać znajomym sobie
może nie tyle co wejść na głowę, ale trzeba postawić gdzieś taką granicę, bo jak ludzie wiedzą, że jest się panem swojego losu, że nie trzeba nigdzie kartkę na wejście do pracy i na wyjściu od 8 do 16 i kiedy można zdecydować, kiedy się wyjdzie z pracy, to ludzie zaczynają przynajmniej trochę lekceważyć ten czas, tak mi się wydaje. I trzeba w pewnym momencie też zaakcentować, że nie, słuchaj, ja muszę coś zrobić i ja nie mogę sobie pozwolić na stratę tego czasu i sorry, ale mam inne priorytety. Miałem wiele sytuacji takich, gdzie zainwestowaliśmy czas i środki w jakiś projekt i później no jednak nie udało się tego projektu dopiąć do końca. Bo nie wiem, bo na przykład nasza wizja się trochę poróżniła z klientem, więc już teraz wiem na przyszłość, że trzeba bardzo precyzyjnie rozmawiać z klientem i cały czas na tyle się dobrze komunikować, że wiemy, że rozmawiamy o tym samym i cały czas pilnować tego, że to, co on widzi, to, co on słyszy, to jest to samo, co my widzimy i co słyszymy. No, ja jestem spontaniczną osobą, więc nie mam jakiegoś takiego konkretnego planu działania na każdy dzień. Więc zawsze zostaje dużo takich małych rzeczy do zrobienia na początku dnia i na koniec dnia, więc sukcesywnie przerzucam to z jednego dnia na następny. Trzymam listę, co trzeba zrobić ogólnie, że tak powiem, czyli jakie są projekty na horyzoncie i jakie zadania trzeba wykonać, ale raczej na konkretne tygodnie tego nie rozpisuję. Te wszystkie zadania bardzo szybko stają się codziennością, więc no, staram się trzymać jakoś to w ryzach, żeby zapisywać sobie, co trzeba zrobić, ale to bardzo szybko staje się to po prostu zadaniem, które trzeba wykonać teraz. No. Trzeba pamiętać o tym, żeby zachować balans pomiędzy pracowaniem a życiem prywatnym i mieć jakąś swoją czynność, czy to będzie sport, ja na przykład gram w siatkówkę i to jest ważne, żeby mieć jakąś czynność, która zupełnie odwraca uwagę od tego, co się robi. To wtedy to jest taka, wydaje mi się, że wpływa pozytywnie na myślenie i w ogóle na firmę również. No to pozwala odświeżyć głowę i można następnego dnia, czy w ogóle po takiej aktywności ze świeżą głową spojrzeć. Tym bardziej jest to ważne u nas w branży kreatywnej, gdzie na przykład na przykładzie projektowania logo i tu jest najważniejszy pomysł, ale no, i warto już jak się stworzy tą koncepcję i ona nam się podoba, to warto przespać parę dni, żeby spojrzeć jeszcze raz, tak na świeżo, bo jak się pracowało nad tym kilka dni, cały czas się na to patrzyło, to coś mogło umknąć, więc warto zrobić sobie jakieś takie mini przerwy. Po prostu nie rezygnować z tego trybu takiego, no, z prywatnych spraw, nie można z tego rezygnować, to inaczej dąży do destrukcji. No, prowadząc firmę codziennie, chciałby się zrobić więcej rzeczy niż jest, ale no, w pewnym momencie trzeba, dobra, ja już tego nie zrobię i odłożyć na następny dzień, no, trudno. Chyba staram się po prostu o tym gadać, co mnie stresuje, jeżeli mam okazję z kim, czyli z Rafałem i mówię, że no, to mnie trochę martwi, więc trzeba po prostu zdawać sobie z tego sprawę, że coś cię stresuje i w miarę możliwości to po prostu niwelować. Największym plusem dla mnie jest to, że można mieć realny wpływ na to, co się robi i jest się tym ostatnim ogniwem, rozmawia się z klientem. Rozmowa z klientem to jednocześnie jest też minus, jak się okazuje. To nie zawsze jest przyjemne doświadczenie. Plusem jest jeszcze to, że no jest się panem swojego losu i można decydować, kiedy się chce jechać na wakacje. No, minusy to jest brak stabilności finansowej. Przede wszystkim trzeba oddzielić rolę marki, a formalnej firmy, która jest zarejestrowana, bo nad marką można popracować już wcześniej, można pracować nad koncepcją, można pracować nad pomysłem, więc moja rada jest taka, żeby założyć działalność tylko wtedy, kiedy ona jest faktycznie potrzebna. Nie śpieszyć się z tym, nie otwierać przedwcześnie działalności, bo tylko wtedy, kiedy mamy już klienta, chcemy już wystawić fakturę, tylko wtedy, bo wcześniej to nie ma za bardzo sensu.
Tak mi się wydaje. To zależy też od branży. Przynajmniej ja nie musiałem. Ja już zacząłem współpracować z firmami i nie miałem jeszcze firmy, a chociaż już zacząłem pracować nad marką i uważam, że to jest dobre. No nie rezygnować, dopóki nie jest się na tyle, nie ma się na tyle wiedzy, że wie się, kiedy ma się zrezygnować, tak bym to określił. I po prostu wracać jeżeli nie wychodzi, to wracać do założeń, modyfikować je tak, aby ten pomysł stał się rentowny, nad którym się pracuje.